IT jest takie założenie, prawda, że wszyscy chcą się rozwijać, wszyscy chcą szukać cały czas nowinek, uczyć się, wspinać po tych szczeblach kariery. To jeżeli ma temat, którego kręci, który sprawia po prostu, że chce mu się rano wstawać, no to nawet on jest w stanie wykrzesać z siebie dużo takiego właśnie zapału tego ruchu. To nie zawsze tak jest. Czyli nie zawsze jest tak, że wszyscy muszą w ten sposób działać, wszyscy muszą właśnie pędzić po tę wiedzę tak szybko. Nie cisnąć ich, żeby oni byli kimś innym, żeby zmuszać ich do tego, o tutaj robisz super robotę, to właśnie teraz zostań beznadziejnym liderem, będzie fajnie. Są dwa rodzaje takich osób i przeważnie widzimy tylko jednych, a o drugich zapominamy. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, już za 4 dni, dosłownie już tylko 4 dni zostały do konferencji Boiling Frogs, gdzie będziemy razem na żywo występować we Wrocławiu 19 marca na scenie. Z samego rana, bo o 9 rano, będziecie mogli posłuchać, jak to nie zostać dinozaurem w IT. No i dzisiejszy temat trochę do tego nawiązuje. Krzychu, a dlaczego? Tak, będziemy na konferencji mówić o tym, jak nie zostać dinozaurem w IT, czyli zachęcać będziemy uczestników, widzów do tego, żeby się rozwijali cały czas i że muszą się rozwijać. I to jest coś takiego, co w IT jest takie założenie, prawda, że wszyscy chcą się rozwijać, wszyscy chcą szukać cały czas nowinek, uczyć się, wspinać po tych szczeblach kariery. Generalnie jest takie poczucie, że cały czas gonimy tego króliczka, uczymy się nowych rzeczy, czytamy setki książek, artykułów i taki pęd do wiedzy się czuje. Ja na pewno go czuję też, Paweł też, jeżeli nas oglądacie, to również to uczucie nie jest wam obce. Natomiast to nie zawsze tak jest. Czyli nie zawsze jest tak, że wszyscy muszą w ten sposób działać, wszyscy muszą właśnie pędzić po tę wiedzę tak szybko. Chcieliśmy porozmawiać z wami o takim koncepcie z książki Kim Scott pod tytułem Radical Candor. Tytuł angielski jest Radical Candor, bo tytuł polski Szef wymagający i wyrozumiały mi się zupełnie nie podoba i zupełnie nie oddaje ducha tej książki. Po angielsku Radical Candor to jest taka radykalna szczerość. Ale teraz nie będziemy mówić o tej radykalnej szczerości, tylko bardziej o takiej koncepcji, którą autorka przedstawia, koncepcji, w jaki sposób ludzie się rozwijają. I ona dzieli tam te osoby, które osiągają wysoką wydajność, bo oczywiście też tam jest kilka takich klasyfikacji właśnie w jaki sposób ludzie sobie radzą. Są też osoby, które powiedzmy sobie słabo radzą, ale o nich nie będziemy teraz mówić. Tylko teraz właśnie te osoby, które są takimi, mówiąc po angielsku, high performerami. Są dwa rodzaje takich osób i przeważnie widzimy tylko jednych, a o drugich zapominamy. I teraz właśnie chciałbym trochę to naświetlić. Te osoby, o których wszyscy mamy na myśli, jeżeli myślimy o rozwoju, ona nazywa superstar. Superstar, wiadomo co to znaczy, to jest osoba, która jest high performerem, ale z drugiej strony zależy jej na szybkim wzroście. Lubi swoją pracę, szuka sposobu właśnie jak rosnąć, jak się rozwijać. Zależy im na wyzwaniach, nowych projektach, ciągłe uczenie się, ciągłe rezultaty, dobre rezultaty. Mają innowacyjne pomysły, starają się zarazić zespół, swoich przełożonych, kolegów, wszystkich dookoła tymi innowacyjnymi pomysłami. No i przede wszystkim szukają wyzwań. Cały czas muszą być jakieś wyzwania, musi się dziać coś ciekawego. To są często osoby, którym zależy też na awansach formalnych, no żeby po prostu były docenione. Muszą za tym iść awanse, wynagrodzenie, jakieś uznanie. To są takie osoby, które właśnie typowo widzimy, jeżeli myślimy o rozwoju. Jak z takimi osobami pracować? No przede wszystkim trzeba dawać im wyzwania cały czas, nie mogą się nudzić. Nie mogą się znudzić, muszą uczyć innych, muszą uczyć siebie. Też rzadko kiedy chcą, żeby im przeszkadzać. Mają jakąś wizję, mają pomysł i chcą ją realizować. Tutaj też jest częsty błąd, który popełniają menedżerowie, czyli zakładają, że taka osoba chce zarządzać i że ścieżka, którą mogą przyjąć, to jest ścieżka menedżerska.
I to jest coś, co leży u podstaw Nerd Management, bo nasz pierwszy odcinek był właśnie o tym, jak ze świetnego specjalisty nie zostać beznadziejnym liderem, więc zapraszamy też do obejrzenia tego. Paweł, wiem, że ty jesteś dobry w Wealth Dynamics, więc powiedz, jak ten superstar wygląda z twojej perspektywy? Tak, też bym do końca tego nie mapował, bo może wam się od razu rzucić, że w Wealth Dynamics jest star, jest sobie ta gwiazda, więc teraz mówię, dobra, no to jest super gwiazda, ale to tak nie do końca, ponieważ tą super gwiazdą, takim high performerem może być tak naprawdę dowolny profil, no bo to jest niewykluczone, że każdy z tych profili ma jakiś taki swój drive. Tutaj mogę polecić książkę właśnie Drive Pinka, która właśnie pokazuje, że no, każdy człowiek ma musi mieć swoją motywację, jest różna motywacja. Jeżeli ta motywacja jest, to ten profil z Wealth Dynamics nie ma znaczenia, bo jeżeli nawet mamy takiego lorda, czy kogoś takiego właśnie bardzo wycofanego, to jeżeli ma temat, którego kręci, który sprawia po prostu, że chce mu się rano wstawać, no to nawet on jest w stanie wykrzesać z siebie dużo takiego właśnie zapału tego ruchu, więc jakby nie mapowałbym tego w tą stronę na pewno. No właśnie i o to chodzi. Płynnie przeszedłeś do tego drugiego rodzaju ludzi, których Kim Scott nazywa rockstar, ale to nie chodzi o gwiazdę rocka. Rock to jest skała po angielsku i właśnie rockstar to chodzi o tę gwiazdę, która jest taką skałą, takim fundamentem, na którym wspierają się wszyscy inni. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że Manhattan to jest, pod spodem jest po prostu skała i te wszystkie gigantyczne wieżowce, jeżeli chcą je wybudować, to muszą się wkopać przez jakąś tam niezbyt głęboką warstwę ziemi właśnie do tego bedrock, do tej skały, no i tam wiercają jakieś fundamenty, jakieś takie stalowe filary i tak dalej. I właśnie ta rockstar to jest taki fundament, jest taka osoba, po polsku byśmy powiedzieli może taki koń pociągowy, czyli to jest taka osoba, która lubi swoją pracę, jest w niej bardzo dobra, ale nie zależy jej na takim szybkim, intensywnym wzroście, nie zależy tej osobie na tym, żeby tutaj być na świeczniku, żeby dostawać jakieś pochwały, uścisk dłoni prezesa. Robią jakąś rzecz, w której są dobrzy i zespół opiera się na nich bardzo często. Ale to nie są takie spektakularne sukcesy, że nowa technologia, nowy klient, jakieś po prostu połączyli 20 różnych technologii SaaS-owych i dzięki temu zrobili nowe narzędzie, które wasza firma mogła sprzedać i teraz po prostu są super chwaleni przez wszystkich. Czy to znaczy, że nie robią dobrej roboty? No nie, robią dobrą robotę i często właśnie są gdzieś tam z tyłu. I błąd, który często jest popełniany, to właśnie taki, że te osoby są ignorowane, gdzieś tam są zapominane, bo po prostu robią swoją robotę. Nie są głośni, nie są w jakiś sposób właśnie takimi superstars. Co warto wtedy, jak pracować z takimi osobami, no to właśnie przede wszystkim nie ignorować ich, nie przegapiać, nie pomijać przy podwyżkach, przy bonusach. Trzeba tę właśnie taką pracę konia pociągowego brać pod uwagę. Oni też dostarczają wartość i to też jest duża wartość i trzeba znaleźć jakiś sposób doceniania, wyróżniania ich. Może nie takiego wyróżniania, jak lubią właśnie superstars, ale doceniania i wyróżniania taki, który będzie dla nich dopasowany. Możemy widzieć takich osoby jako takich właśnie ekspertów czy mędrców. Tutaj też takie narzędzie, które pozwoli wam ich docenić i odeślemy do odpowiedniego odcinka, to jest właśnie to regretted attrition, czyli musicie sobie uświadomić, że jeżeli zabrakłoby takiej osoby w waszym zespole, no to byście tego żałowali i zespół też by żałował i byście zauważyli, że tej osoby brakuje. Nie zawsze tacy rockstars chcą podążać ścieżką learning planu, czy ścieżką zwłaszcza awansu. Nie zależy im na tym, co tam mają przed stanowiskiem. Często to są takie osoby, które chcą przyjść na 8 godzin, zrobić swoją robotę dobrze, solidnie, można na nich polegać, ale potem chcą wrócić do domu, bo mają swoje hobby, mają rodzinę, mają inne rzeczy. I to też jest ważne, że oni te 8 godzin poświęcają na solidną, dobrą robotę. Znam takie osoby. Można im zaufać w 100%, można na nich polegać. Ale oni nie są tacy właśnie, nie są super gwiazdami, tylko robią naprawdę solidną robotę. Ale czy to jest stałe, że czy ktoś jest superstar, to będzie zawsze superstar, a jeżeli jest rockstar, to zawsze będzie rockstar? Oczywiście, że nie. I to jest coś, co musicie sobie też uświadomić, że jeżeli ktoś teraz na przykład właśnie ciśnie, jest taką osobą, która po prostu zależy na awansach, na tym, żeby zrobić tą super robotę,
no to wymaga bardzo, bardzo dużej energii. I na przykład w tym momencie może być właśnie skupiona na pracy, to jest priorytet numer 1, ale za rok, 2 pojawią się na przykład dzieci, pojawi się rodzina, pojawią się jakieś inne tematy, które też będą wymagać więcej energii i po prostu siłą rzeczy też nie będzie w stanie już poświęcić tego i wtedy bardzo łatwo może przejść na ten tryb rockstara, czyli po prostu dobrze i solidnie wykonywać swoją pracę. Może już niekoniecznie tak świecić i biegać i być na pierwszym planie zawsze na tym pierwszym froncie, ale zejść trochę do okopów, trochę się wycofać i to też jest jak najbardziej okej. Tutaj ważną rzeczą jeszcze, którą na koniec warto podrzucić, to żeby w przypadku tych rockstarów, czyli osób właśnie tych solidnych, wycofanych, nie cisnąć ich, żeby oni byli kimś innym, żeby zmuszać ich do tego, o tutaj robisz super robotę, to właśnie teraz zostań beznadziejnym liderem, będzie fajnie, albo z drugiej strony to może teraz ty zrobisz właśnie jakąś prezentację, może wystąpić na konferencji na 1000 osób, pamiętajcie, że już niedługo Wrocław i to nie jest, to w tym momencie możecie takiego człowieka bardziej zniechęcić niż zachęcić do czegoś, także też musicie to sobie wyważyć i patrzeć, kto na danym momencie jest, bo nawet taka osoba wycofana, to co mówiłem na początku, która jest właśnie na przykład takim lordem czy akumulatorem z dynamiki, dlaczego tego nie wiązać, będzie miała takie momenty, że właśnie będzie jak superstar po prostu rozkręcać swoje tematy, nawet uczyć innych, bo czemu nie, takie przypadki też mieliśmy. Podsumowując, dbajcie o swoje gwiazdy, zarówno te super gwiazdy, jak i te skały i pamiętajcie, że ludzie są różni, to się też zmienia w czasie. Warto dostrzegać nie tylko tych, którzy są tymi super gwiazdami, ale również tych, którzy robią po prostu solidną, codzienną, dobrą robotę. Dokładnie, więc solidna i codzienna dawka wiedzy, cotygodniowa dawka wiedzy od Nerd Management trafiła, więc jeżeli chcesz zrobić dobrą robotę, to tutaj masz link do newslettera, zapisz się na newsletter, zalajkuj, subskrybuj i widzimy się w następny wtorek standardowo o 8:00. Cześć!